Bardzo blisko naszego ciała, w kieszeni czy na ręce mamy urządzenia, które promieniują fale elektromagnetyczne. Ale skąd wiemy, że są one bezpieczne? W tym filmie zobaczycie, jak bada się pole elektromagnetyczne oraz jak nauka panuje nad elektryzacją materiałów. Zapraszam Was do obejrzenia filmu z serii przedstawiającej możliwości badawcze i naukowe Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego. Instytucji, której pracownicy na co dzień zajmują się zagadnieniami z obszaru bezpieczeństwa, higieny oraz ergonomii pracy, dzięki czemu znają je od podszewki. W wyniku postępu technicznego, w dużej mierze dla naszej wygody, wprowadzono do środowiska pracy i życia wiele urządzeń elektrycznych. Są one powszechne w energetyce, telekomunikacji, opiece zdrowotnej. Wiele z nich, np. systemy łączności bezprzewodowej, internet rzeczy, urządzenia wykorzystywane w diagnostyce lub terapii medycznej, emituje pole elektromagnetyczne, które w efekcie występuje praktycznie wszędzie. Występuje w miejscach pracy, w domach oraz ich otoczeniu. Wciąż żywe jest pytanie o oddziaływanie tego pola elektromagnetycznego na człowieka. Chcemy wiedzieć, czy nie wpływają one negatywnie na nasze zdrowie czy bezpieczeństwo, np. poprzez powodowanie zakłóceń w funkcjonowaniu urządzeń elektronicznych, w tym aktywnych implantów medycznych. Wymaga to rozpoznania i monitoringu parametrów pola elektromagnetycznego, a w razie potrzeby działań ograniczających ekspozycję. Zajmuje się tym Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych Zakładu Bioelektromagnetyzmu CIOP-PIP. Pracownia dysponuje wyposażeniem badawczym o parametrach porównywalnych z tym, które wykorzystują renomowane europejskie i światowe placówki naukowe tego typu. Są to m.in. referencyjne źródła pola elektromagnetycznego, aparatura do identyfikacji i pomiarów parametrów pola elektromagnetycznego, czy stanowiska do symulacji komputerowych pola elektromagnetycznego ze specjalnymi programami obliczeniowymi i wysokorozdzielczymi oraz wirtualnymi modelami ciała człowieka. Pracownia jako jedyna w kraju wprowadziła metody dozymetrii komputerowej do modelowania zagrożeń elektromagnetycznych. A po polsku? Z pomocą technik komputerowych naukowcy prowadzą oceny rozprzestrzeniania się pola elektromagnetycznego w organizmie człowieka. Sprawdzają na przykład, jak użytkowanie aktywnego implantu medycznego, np. aparatu słuchowego czy rozrusznika serca, wpływa na poziom zagrożeń elektromagnetycznych wewnątrz organizmu osoby użytkującej taki implant. Dzięki symulacjom komputerowym naukowcy są także w stanie zamodelować urządzenie, czasami jeszcze nieistniejące, i ustalić, czy jest ono bezpieczne dla naszego zdrowia lub życia. To świetne narzędzie do projektowania nowych urządzeń z myślą o ograniczeniu niektórych negatywnych skutków ich działania dla człowieka. Czy doświadczyliście kiedyś przeskoku iskry między Wami a kimś innym lub jakimś urządzeniem? To efekt elektryzowania się osób czy obiektów prowadzącego do powstania wyładowania elektrostatycznego. Właśnie tym zajmują się naukowcy z Pracowni Zagrożeń Elektrostatycznych. Brzmi trywialnie? Też tak myślałem, ale okazuje się, że taka mała iskra powstająca na skutek np. elektryzowania się ciuchów w przeszłości niejednokrotnie doprowadziła do pożaru, wybuchu, a nawet wypadku śmiertelnego. Szok! Chodziliście ostatnio po dywanie? No to właśnie m.in. przy zwyczajnym chodzeniu po dywanie taka elektryzacja ma miejsce. To naprawdę jest powszechne zjawisko. W tym laboratorium zrealizowano projekt dotyczący opracowania metody pomiaru energii wyładowania snopiastego rozprzestrzeniającego się. Brzmi skomplikowanie i jest niebezpieczne. Chodzi o pewien rodzaj wyładowania, który jest w stanie zapalać praktycznie wszystkie mieszaniny wybuchowe powietrza z gazami, pyłami i parami cieczy palnych. Metoda badawcza jest innowacyjna. Wykorzystano tę superszybką kamerę umożliwiającą rejestrację 1 000 000 klatek na sekundę, a i tak osiągalna rozdzielczość była ledwie wystarczająca do prowadzonych badań. Tak zaawansowane prace tutaj się prowadzi. Teraz już wiecie, kto profesjonalnie i rzetelnie pomoże Wam w przypadku wątpliwości związanych z bezpieczeństwem elektromagnetycznym czy elektrostatycznym urządzeń i instalacji. Jak widzieliście, są to zagadnienia bardzo ważne ze względu na ich powszechne występowanie. W tym filmie to tyle. Zapraszam do obejrzenia pozostałych materiałów z cyklu. Więcej informacji o Centralnym Instytucie Ochrony Pracy znajdziecie w opisie filmu i na stronie internetowej www.ciop.pl. Dziękuję za wizytę i do usłyszenia.